Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Samura JDM w kolejnym odcinku z serii o furach z kraju kwitnącej wiśni. Dziś kontynuujemy temat Hondy Civic, a dokładniej mogę powiedzieć już, że poczyniłem po tym odcinku Civiczą trylogię. Na kanale znajdziecie już filmy o generacji 6, generacji 7, o historii Hondy, o całych ich korzeniach, tak więc jeśli chcecie szerszy kontekst, powróćcie do tamtych filmów. I zapraszam z powrotem tutaj, bo dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na generacji 8. A jak mówi stare japońskie przysłowie, co dwa Civiki to nie jeden. Tak więc dzisiaj przyjrzymy się dwóm samochodom. Jeden to będzie Civic z 1.8 i VTEC-iem benzynowym pod maską i drugi z 2.2 CDTI, który jak na Hondę jest silnikiem dosyć dziwnym, ale wyszło zaskakująco dobrze. No to co, lecimy z 8, czyli najbardziej kosmicznym Civiciem w historii. Na samym początku jednak musimy wyraźnie oddzielić od siebie poszczególne wersje nadwozia, ponieważ są to tak naprawdę inne samochody, nawet oparte na innych płytach podłogowych. Do tego rozłamu już nas Honda przyzwyczajała od 6. generacji Civica. W ramach ciekawostki może wspomnę tylko, że sedan produkowany był w Turcji, natomiast hatchbacki, takie jakie mamy za sobą, produkowane były w Wielkiej Brytanii, a dokładniej mówiąc wyjeżdżały z fabryk w Swindon. I to właśnie hatchback, ten dziwny, kosmiczny, wzbudził od początku najwięcej emocji. W 2004 roku Honda pokazała concept car, czyli taki szkic przyszłości Civica, jakby to mogło wyglądać za parę lat. No ale jak to z konceptami bywa? Wszyscy ziewnęli, bo wiadomo, że później przychodzi główny inżynier, później przychodzi główny księgowy i wszystko kończy się na zwykłym, nudnym kompakcie. Ale jak się okazuje, nie tym razem, bo tym razem Honda nie tylko odleciała, ale też zapomniała wrócić na ziemię. W 2006 roku na drogi wyjeżdża Civic 8 generacji i wygląda jak UFO. I to dosłownie, bo jego design zewnętrzny, jak i wewnętrzny był tak dziwny, tak kosmiczny, że nie dało się go pomylić z żadnym innym pojazdem. I jak pokazała przyszłość, był to strzał w dziesiątkę. Sprzedaż to potwierdziła, ale też możemy powiedzieć, że taka rewolucja była potrzebna. Od samego początku bowiem modelu Civic dostrzec można pewien schemat, pewną parzystość tych generacji. No bo tak, pierwsza i druga zdecydowanie do siebie podobne. Trójka z czwórką tym bardziej. Piątka z szóstką, no nie aż tak bezpośrednio, ale zdecydowanie mają coś wspólnego. I następnie przyszedł gen 7, który dalej będę się upierał, nie wyszedł pod kątem designu. Nie wniósł nic nowego i miał jeszcze coś w sobie z klimatu grzybowego. Więc co może zrobić Honda? Może albo iść tą dziwną ścieżką, którą wyznaczyła 7 i była ona nie do końca udana, albo zrobić reset. I tak właśnie 8 zrywa z tradycją nie tylko pod kątem wizualnym, bo pod spodem też zaszły zmiany. Wielowahacz, który był przez wszystkie 7 generacji Civiców, wyleciał na rzecz belki skrętnej. Teoretycznie gorzej dla prowadzenia, praktycznie konstrukcja bardziej wytrzymała, bardziej żywotna. Jeśli chodzi o silniki, wyleciała znana od lat B-seria, D-seria i pod maską również pojawiły się zupełnie nowe konstrukcje. Tak więc 8 wyznaczyła taką grubą, tłustą kreskę pomiędzy tym, co było, pomiędzy wcześniejszymi 7 generacjami, a tym, co przyszło później. Jeśli zastanawiasz się, czy to dobre auto na daily, czy to dobre auto na początek przygody z motoryzacją, jakie są koszty utrzymania takiego Civica, to zostań ze mną do końca. Natomiast teraz przyjrzyjmy się z bliska silnikom. Gamę, jeśli chodzi o motory, otwierał nam silnik 1.4 o oznaczeniu L13A7. I jeśli zapaliła Ci się w głowie hondziarska lampka, że zaraz, jak L13, a pojemność 1.4, to jak najbardziej trafna uwaga. Pojemność wynosiła bowiem 1339 cm3, natomiast Honda stwierdziła, że to w sumie prawie jak 1.4, więc będzie się sprzedawać lepiej. Zostawiła jednak 13 w kodzie silnika, no spoko. Ogólnie mam wrażenie, że od 8 generacji już dużo mniej używa się tych oznaczeń, po prostu się mówi 1.4 i już. No ale wracając, bo trochę odbijam od tematu. L13 o rzekomej pojemności 1.4 był to silnik wolnosący, 4-garowy, bez zmiennych faz i generował 83 konie mechaniczne, czyli mniej niż bazowe D14 w 6. genie. No, silnik nie jest zły, tylko jest kompletnie za słaby. 14,6 sekund do pierwszej setki w 2006 roku. Jeśli nienawidzisz swojego życia i chcesz, aby było jeszcze bardziej przykre, no spoko opcja. Sama zresztą Honda uznała, że trochę przesada i po lifcie w 2009 silnik ten otrzymał i VTEC. Moc dzięki temu wzrosła do 100 koni, no i
to już coś tam jechało, ale nadal bez szału. Kolejny w gamie był silnik z serii R, taki jaki mamy tutaj i chyba jest to najsensowniejsza propozycja z tych cywilnych wersji. Było to R18A2, 1.8, 140 koni mechanicznych, również z systemem IVTEC. I właśnie może krótko o tym systemie, nie wdając się w szczegóły. Najprościej jak można powiedzieć, jaka jest różnica między VTEC-iem i IVTEC-iem, jest taka, że VTEC, ten klasyczny, podstawowy, działa jak przełącznik. Górna faza, dzida, pełne obciążenie, lejemy wachy do cylindrów, ile fabryka dała. Natomiast IVTEC to bardziej regulator, jak głowica w grzejniku, która powolutku, stopniowo dostraja nam pracę rozrządu, a przez to zaworów do najbardziej optymalnej pracy. Nie kopnie w Ciebie tak jak poczciwy, stary, dobry VTEC, ale zaoszczędzi paliwo, doda trochę momentu w dolnych partiach, no i tak to chyba najłatwiej streścić. W ogóle fajna sprawa, bo maska otwiera się w takich dwóch trybach. To jest taki podstawowy, a tutaj mamy, zdaje się, tryb serwisowy, dzięki czemu maska nam stoi praktycznie pionowo i mamy łatwy dostęp nawet do tych elementów bardziej bliżej podszybia. Idąc dalej, pod maską mieliśmy jeszcze K20 w kilku wariantach mocy w zależności od rynku. Wszystko w okolicach 200 koni, czasem 200 z plusem. Mugen wypuścił wersję 240 koni. Gdzieś wpadłem na informację, że była też jeszcze wersja z 2.2, chyba też na bazie K20, która generowała 260 koni, ale to już trochę inny samochód niż taki zwyczajny, niezwyczajny ufok. No i teraz wisienka na torcie. Przejdźmy do czegoś, co brzmi trochę jak błąd w Matrixie. Diesel w Hondzie. I to na dodatek bardzo udany. Co to w ogóle za pomysł, zapytacie? A no moi drodzy, wszystko przez Europę. To był początek XXI wieku, czasy, kiedy Unia Europejska dosłownie zakochała się w dieslach. Tańsze paliwo, wyższy zasięg, sukces 1.9 TDI, no po prostu wszyscy jeździli dieslami, wszyscy ubóstwiali diesle, no a Honda nie miała nic. Zero diesli. Co prawda w 6. genie mieliśmy diesla z Rovera, który sypał się jak choinka w lutym, a w 7. mieliśmy 1.7 z Isuzu, ale po pierwsze były to konstrukcje zapożyczone, a po drugie o dość mieszanych opiniach. Na sprzedaż to sprzedaż. Jak się nie dostosujesz, to konkurencja Cię zje na śniadanie. Honda już nie pierwszy raz traciła w Europie przez brak diesla, chociażby w takim Odysseyu, którego możecie obejrzeć na kanale. Więc Japończycy w końcu usiedli i stwierdzili, dobra, zróbmy diesla, ale tak, żeby był pełnoprawnym silnikiem Hondy. I tak powstał 2.2 i CDTI. Pierwszy w historii autorski diesel Hondy, bez żadnych większych zapożyczeń, no może tam paroma, chyba EQ było wzięte od Boscha, jeśli dobrze pamiętam. Silnik o mocy 140 koni mechanicznych i co najważniejsze, 340 Nm momentu, czyli coś, czego chyba w historii żaden Civic absolutnie nie zaznał. Oczywiście, jak każdy diesel i tym bardziej wiekowy, miał swoje bolączki. Po latach może się odezwać dwumas, może się zamulić EGR, no i intercooler czasem może popuścić olejkiem. Słyszałem też o tym, że był jakiś fabryczny defekt układu wydechowego, ale generalnie jest to silnik, który naprawdę był udaną jednostką. Czasem się nawet o nim mówi, że jest to najlepszy diesel świata. Kto by się spodziewał po firmie robiącej najlepsze silniki na świecie. Jeśli chodzi o skrzynię, głównie 6-biegowe manuale. Rzadko, bo rzadko, ale dostępne były też klasyczne automaty. I była również zautomatyzowana skrzynia manualna iShift, często określana jako iShit. No troszeczkę nie wypał, nie dość, że problematyczny, to jeszcze zamuł, raczej się go nie poleca. Ale dobra, lećmy dalej. Sprawa dla tego modelu chyba najistotniejsza, czyli wygląd zewnętrzny. Jeśli chodzi o front, zadziorny, narysowany raczej ostrymi liniami. Oczywiście w oczy rzuca się od razu grill, a raczej brak grilla, tylko blenda łącząca ze sobą światła, która po lifcie zastąpiona została zwykłym grillem. Choć jeszcze przed liftem, czy pomiędzy liftami dostępne były takie półblendy, o coś takiego. Wielka szkoda, że one wyleciały, bo szczególnie to logo za szkłem daje takiego ciekawego stylu. Przetłoczenia maski fajnie korespondują z tymi wycięciami. Generalnie design jest dosyć agresywny, ale taki bez przesady. Co do linii bocznej, ma ona imitować kształt kropli wody. I tak jak z przodu to jeszcze jakoś wygląda, to zlanie linii maski z szybą czołową ma jakiś swój urok. Choć osobiście zdecydowanie wolę, jak ta linia się jednak odcina, jak chociażby w żelazku, to z tyłu wygląda to jakoś
pokracznie. Oczywiście jest to walka między stylistyką a praktycznością, użytecznością, aczkolwiek wizualnie ten tył jest jakiś napompowany, trochę taki za późno opadający, zgarbiony. Nie wiem, jak to opisać, dajcie znać, czy wy też to widzicie. To wpasowanie klamki w szybę, a przez to jej brak na drzwiach bocznych, ponownie nam ten design trochę udziwnia. Na co jeszcze można zwrócić uwagę, że reflektory bardzo mocno wychodzą na linię boczną, zarówno z tyłu, jak i z przodu, a na dodatek tak celują w siebie po tej linii. To akurat fajne, to jest ciekawe stylistycznie. Jeśli zaś chodzi o tył, to ten design znowu tu jest dosyć agresywny, zaczynając od dołu, ten wydech, te plastry miodu, nadaje to takiego charakteru, takiej właśnie agresji. Wyżej mamy takie przetłoczenie, które jest trochę od czapy, trochę nie wiem, skąd ono się wzięło. I zaraz, czy ono tworzy kształt przedniej lampy? Okej, nie wiem, czy wy też to widzicie. Jeśli o to tu chodziło, to jest to naprawdę grube. No ale dobra, dalej światła, ponownie z blendą i nie wiem, czy był to zabieg zamierzony, ale czy to ma nawiązywać do trzeciej i czwartej generacji? Nie wiem, ale jeśli tak, to naprawdę fajny smaczek dla takich prawdziwych, oldschoolowych hondziarzy. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ten samochód jest zaskakująco do siebie podobny, jeśli chodzi o tył i o przód pod kątem stylistycznym. Tak więc ponownie wyrzucenie tej blendy, tego szklanego elementu z przodu jest kompletnie bez sensu i tym bardziej nazwa UFO ma większy sens, ponieważ większość tych spotków latających talerzy przedstawianych w jakichś filmach czy w jakichś kreskówkach jest symetryczna, taka sama z przodu jak i z tyłu, tak więc tym bardziej to wszystko ze sobą koresponduje. Nieco gorzej się robi, jeśli spojrzymy wyżej, bo tu znowu to jest jakoś napompowane, daje taki vibe Lanosa w hatchbacku i są to kształty, które do mnie osobiście zupełnie nie trafiają. Łamie to trochę ten spoiler, a nadal jest to jakieś specyficzne i w ogóle jakoś niezbyt korespondujące z dolną częścią, serio. Nie patrząc na całokształt, tylko rozkładając ten design na części pierwsze, robi się chyba jeszcze dziwniej i odlatujemy jeszcze wyżej. Skoro już jesteśmy z tyłu, to może bagażnik, który, ciekawostka, jest większy niż w sedanie. Mamy tutaj 415 litrów pojemności, czyli około 100 litrów więcej niż w poprzedniej generacji. On jest pakowny, jest ustawny, jest dosyć szeroki. No i dodatkowo oczywiście możemy złożyć tylną kanapę. Jeśli chodzi o wnętrze i różnice między nimi, w dieslu mamy wersję Executive ze skórzaną tapicerką. Fotele mają taką perforację na tej części, gdzie się siedzi, gdzie się opiera, bez tych boczków. Mamy tutaj dach panoramiczny, dwustrefową klimę, pewnie jeszcze jakieś inne pierdołki, jeśli chodzi o różnice. W benzynie jest wersja bardziej podstawowa z taką materiałową tapicerką. O, trochę się tu z takim śmiesznym patternem. No ale wsiądźmy sobie do środka, może zacznijmy od benzynki. Gdy tylko wsiądziemy do środka, od razu czuć, z jak bardzo innym samochodem mamy do czynienia w stosunku do poprzednich generacji. Generalnie cały ten kokpit, tunel środkowy dużo bardziej nas okala. Słupki są też dużo grubsze niż to, do czego przyzwyczaiła nas Honda w poprzednich generacjach. Linia dachu jest poprowadzona nisko, pomimo że siedzę na maksa na dole. Jest tu dużo mniej przestronnie, jesteśmy tak dużo bardziej zabudowani. Może jeśli chodzi o jakieś samochody mocno sportowe, jest to fajne, takie bolidowe bym powiedział. Natomiast w poprzednich generacjach mi to odpowiadało. Lubię to w Hondach, że mam tak dużo potencjalnej takiego wrażenia przestrzeni dookoła siebie. Jeśli chodzi o kokpit, on jest zaskakująco długi, w sensie to podszybie jest zaskakująco długie. Kompletnie nie widać tego z zewnątrz i ciężko sobie zwizualizować, że wsiadając do środka możemy mieć aż tak daleko do końca szyby czołowej. Specyficzne wrażenie. Mamy tutaj ten klasyczny hondziarski sznyt, czyli tego otwarcia górnych części tapicerki tak do góry. Natomiast troszeczkę to ratuje sytuację, ale na pewno wrażenie przestrzeni jest dużo mniejsze niż w poprzednich generacjach. Jeśli chodzi o samą pozycję za kierownicą, fotel jest wygodny. Siedzisko, jeśli chodzi o
Tą dolną część mogłoby być troszeczkę dłuższe, bo sporą część uda mam niepodpartą. No i to, co powiedziałem wcześniej, czyli to wrażenie, że auto tak trochę na nas chce usiąść. Żeby normalnie usiąść, muszę aż tak troszeczkę kulić barki. No może nie jestem najmniejszy, ale też na pewno są ludzie znacznie szersi. Fotel natomiast jest dosyć szeroki, również w dolnej części. U góry całkiem spoko trzyma. No jest tak ok. Dobra, a teraz jeśli chodzi o obsługę, bo tu naprawdę się dzieje. Zacznijmy może od zegarów, które są schowane za taką szybą i są mocno cofnięte w głąb. Ta szyba, to auto ma 186 tysięcy, co prawda, ale no dość mocno się już porysowała, co widać tym bardziej w takim intensywniejszym słońcu. Kontrolki z tej strony, kontrolki z tej strony, woda, paliwo i na samym środku obrotomierz, co chyba ma dawać takiego sportowego charakteru, z wyświetlaczem w środku, który pokazuje zużycie paliwa, przebieg całkowity, przebieg dzienny i temperaturę zewnętrzną. Natomiast tam z tyłu taki wannabe HUD, który wskazuje nam prędkość. Tam mamy wskaźnik, że powinniśmy już rzucić kolejny bieg, a po drugiej stronie mamy ekonomizer, który w sumie mnie denerwuje, bo po prostu działa odwrotnie proporcjonalnie do manipulatora od gazu. Tutaj natomiast w słońcu kompletnie niewidoczne mamy zegarek, datę i ustawienie klimatyzacji. Dzieje się tu, naprawdę się tu dzieje. Tutaj jeszcze jakieś przełączniki, tutaj sterujemy klimą, nawiewami, tempomatem, głośnością, jeśli chodzi o kontrolę radia i tak dalej. Zmienił się też panel, jeśli chodzi o sterowanie szybami, zmienił się panel, jeśli chodzi o sterowanie lusterkami. Generalnie tu nie ma nic wspólnego z Civicami, które znamy z poprzedniej generacji. Być może w oczy rzucił się już Wam ten przycisk, który dość głośno jest opisywany, jeśli chodzi o jakieś publikacje o UFOK-u, ponieważ żeby samochód uruchomić, musimy wsadzić kluczyk, przekręcić go na drugi tryb zapłonu i teraz z drugiej strony przytrzymać przycisk. Ponieważ nie jest to przycisk elektryczny, jest to powiedzmy ręczny rozrusznik, to znaczy musimy go przydusić tak długo, aż samochód się nie włączy. Natomiast jeśli chcemy wyłączyć samochód, to ten przycisk już nie działa, to jest tylko engine start. Żeby samochód wyłączyć, po prostu przekręcamy kluczyk. Nie wiem, o co tu chodzi, nie wiem, dlaczego to jest po drugiej stronie. Jest to patent tym bardziej udziwniający nam już i tak dziwny samochód. Jeśli chodzi o gałkę skrzyni biegów, jest ona metalowa na takim bardzo cienkim pałąku, bez żadnej tapicerki, bez żadnej jakiejś takiej ala skórki. Fajnie leży w dłoni. Ten skok jest fajny, mechaniczny i dosyć krótki. Już miałem okazję jechać tym samochodem, więc skrzynia też chodzi całkiem fajnie. Natomiast no znowu jest to bardzo dziwny element samochodu, jeśli chodzi o samochód seryjny. Jeśli chodzi o schowki, tutaj mamy taką długą wrzutkę. Tutaj mamy dwa cup holdery, co jest fajną sprawą, tym bardziej, że możemy je zamknąć. Tutaj taki schowek w podłokietniku, schowek przed pasażerem, no i schowki w drzwiach tu, no i tak samo po stronie oczywiście kierowcy. Mamy tutaj też, na co chyba trzeba zwrócić uwagę, sporo takiej niezagospodarowanej przestrzeni, no bo nic tu nie położymy, w sensie no można na jakiejś gumie czy czymś takim, ale i tak no raczej nie jest to najbezpieczniejsze czy najbardziej przemyślane rozwiązanie, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni, co w Hondach zawsze było bardzo dobrze przemyślane. Jeśli chodzi o przestrzeń na nogi, to no też czuć, że jest tu tak jakoś ciaśniej, że bardziej to na nas jakoś nachodzi. Honda wymyśliła, że zrobi tu taką no, materiałową poduszkę, powiedzmy, to jest obite takim raczej cienkim materiałem z może minimalną ilością gąbki albo w ogóle z niczym. Natomiast ja i tak chyba jestem trochę za wysoki, bo mam kolano na tym plastiku. Jeśli chodzi o drugie kolano, to mam je na tym plastiku, na sterowaniu szybami. Oczywiście nie przy zmianach biegów, ale jeśli ją sobie odłożę, to wypada, że walę nim w ten panel. Przestrzeń z tyłu.
Ok, wypada to bardzo dobrze. Porównywalnie chyba do 7. generacji hatchbacka. Tam też było dużo miejsca z tyłu. Tu mamy podłokietnik. Troszeczkę ten słupek C za bardzo mi nachodzi na głowę. Muszę tak lekko się odchylić, ale no jak na Civica jest jak najbardziej w porządku. Tutaj mamy taki podłokietnik z cup holderami. Całkiem jest tu przestronnie. Myślałem, że będzie gorzej, a jest, no może nie jakoś super, ale jest całkiem ok. Mogę sobie tak na boki. Ale w ogóle ciekawa sprawa, bo dużo bardziej ze środka widać, jak krótkie są drzwi tylne. Położę rękę tak dla skali. Aha, no i znowu coś, co bardzo często jest podnoszone w różnych publikacjach na temat Civica 8. generacji, czyli pytanie, czy ja to będę umiał zrobić, czy będę musiał poczekać na powrót właściciela. A dobra, udało się. Czyli te podnoszone... Dobra, może jednak się nie udało. I co dalej? Jak to się blokuje? Aha, po prostu. Jak pociągnie się tą wajchę w dół. Ok. Fajne, proste. I bardzo użyteczne. O różnicach jeszcze między Executive'em a zwykłą wersją pogadamy podczas jazdy. No bo teraz sprawdźmy, jak to w ogóle jeździ. Aha, jeśli byście byli zainteresowani, to ta wersja benzynowa z 1.8 140 koni jest na sprzedaż. 186 000. Jak właściciel mi podeśle link do aukcji, to wrzucę ją w opis. Dobrze więc, moi drodzy, palimy to ustrojstwo. Automatycznie ręka chce przekręcać dalej, żeby włączyć samochód. Mega trzeba by było długo się do tego przyzwyczajać, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale klikamy magiczny czerwony przycisk. Szyby sobie zamkniemy. Mamy czujniki. Generalnie też po wyposażeniu widać, jak dużo bardziej zaawansowane technologicznie jest to auto. Samochód bardzo łatwy do wyczucia. Włączymy sobie klimę, bo wyzione ducha. Dobra, jadąc nawet tak w przedziale 2,5–3 tysiąca obrotów, auto fajnie się zbiera, jest dynamiczne, ma ten moment od dołu, nawet na 6. biegu. Co bardzo od razu rzuca się w oczy, to to, jak dziwnie są tu zestrojone biegi. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, ale jedziemy na 6. biegu, mamy 67 km na godzinę, mamy 1700 obrotów, 5, 1900 obrotów, 4, 2400 obrotów, 3, 3100 obrotów, 2, 4500 obrotów, utrzymując cały czas tą samą prędkość. Największy skok jest między 2 a 3, natomiast od 3 wzwyż te biegi są tak krótko zestrojone, że zmieniamy bieg, a właściwie prędkość obrotowa spada nam dosłownie minimalnie. Ok, pozycja za kierownicą, no nie jadę tak, jakbym jechał standardowo, muszę się zawsze trochę bardziej położyć, żebyście cokolwiek widzieli. Przy moim wzroście nagrywanie POV nie jest najłatwiejsze i najprostsze na świecie, ale jest wygodnie. Ten fotel przy takim mocniejszym pochyleniu ma naprawdę mocne trzymanie boczne. Auto waży nieco mniej niż 1200 kg. Troszeczkę tą masę czuć, że jedziemy nie tonowym autem, ale też ta masa nam jakoś nie tańczy. Natomiast diesel, który jedzie przed nami, jest o 150 kg cięższy i wynika to tylko z różnicy w silniku, czyli mamy 150 kg więcej na przedniej osi. To jest bardzo duża różnica, co zresztą później pewnie się okaże przy jeździe tamtym egzemplarzem. Układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny. No tutaj bardzo czuć ten Civiczy sznyt, że to wszystko jest zestrojone tak bardziej, no powiedziałbym sportowo, no i ten obrotomierz na samym środku, tuż przed kierownicą też daje takie wrażenie. Kierownicę trzyma się fajnie, ta perforacja też daje taki fajny klimat, fajny smaczek. Biegi chodzą elegancko. Samochód bardzo
responsywnie reaguje na cokolwiek robimy. Czy to dusimy gaz, czy to ruszamy kierownicą. Te wszystkie przełączniki, przyciski, może nie aż tak bardzo jak w poprzednich generacjach, bo troszeczkę są takie zmiękczone, ale też klikają fajnie i precyzyjnie. Włączymy sobie trakcję. Katalogowo 8,9 do setki. Nie wiem dokąd go kręcić, chyba do około 7000. No fajnie. Fajnie to przyspiesza. Może nie wyrywa z kapci, ale czuć, że jest to naprawdę dynamiczny samochód. Powiedziałem, że nie wiem, kiedy zmieniać bieg, no bo nie znam do końca tego silnika. No przecież mam ten mądry wskaźnik tam po lewej stronie, wskaźnik REV. Tak więc zaraz z niego skorzystam. Ok, przelotowa stówka, 2500 obrotów. Cisza, troszkę się niesie z tej tylnej osi, ale naprawdę jest tu zaskakująco cicho, jak na to, że to model Civic. Samochód też przez zawieszenie i przez ten układ kierowniczy bardzo fajnie nas informuje o tym, co się dzieje na drodze. Zredukujmy sobie na 4, na 3. No nawet gniecie w ten fotel, tu nawet moment obrotowy czuć. Ok, 7000, oj. Ok, hamulce też działają sprawnie. Jeśli chodzi o spalanie w benzynie, właściciel powiedział mi, że są to okolice 7 litrów, co jak na gabaryt auta masy 1200 kg i silnik o pojemności 1,8, wolnossącą benzynę, uważam, jest wynikiem bardzo dobrym. Biegi są naprawdę dziwnie zestrojone, w sensie te skoki, te różnice w przełożeniach są minimalne. 60 na godzinę możemy jechać na 6. biegu w japońskim wolnossącym silniku i on chce jechać z tych 1500 obrotów. Dziwne. Co to jest za Honda? Kosmiczna. Drugi bieg. Ok, stówka na drugim biegu. Ok. Troszeczkę tendencje podsterowne wykazuje. No generalnie czuć, że jest tu dużo masy na przedniej osi. Troszeczkę chyba wpadliśmy w poślizg. Naprawdę fajnie się można zgrać z tym autem. Tak dosyć intuicyjnie to przychodzi po prostu prowadzenie tego wszystkiego. Skrzynia działa super, układ jest zwarty, manipulatory działają tak, że czujesz od razu, co się dzieje, że on reaguje na Twój najmniejszy nawet ruch. Zwarte i responsywne. Tak bym to opisał, a przy tym takie troszeczkę ucywilizowane. Fajnie. Nie spodziewałem się, że aż tak. Natomiast oczywiście jest to wrażenie zupełnie inne niż w Civicu 5., 6., 7. generacji. No o tych poprzednich to już nawet nie będę wspominał. Mały pit stop w Dino i zmiana samochodu. Pierwsze, co się rzuca w oczy od środka, to jest ten dach panoramiczny, który składa się w ten sposób. No i oczywiście skórzana tapicerka. Mamy tu tą wersję Executive. Rozłóżmy lusterka. Szmery bajery. Tutaj mamy nawigację, którą się steruje w tym miejscu, ale nie będziemy się tym szerzej zajmować. Światła w każdej wersji, w tamtej i w tej, mają tryb automatyczny, natomiast jest to stary tryb automatyczny, czyli światła albo działają w dzień,
albo działają w nocy, czyli światła nie działają w dzień i działają w nocy, czyli nie możemy tak czy siak na tym jeździć. Dobra, możemy lecieć. Mamy tu również podgrzewane stołki. Jezus Maria, Honda w dieslu. Już po samym dźwięku coś tu nie gra. O, dużo wyżej sprzęgło, ok. Tutaj mamy też klimę dwustrefową, w przeciwieństwie do tamtej bardziej podstawowej wersji. Dziwnie brzmi ten silnik. Tak w sumie jakbym miał określić, to chyba nie wiedziałbym, czym jadę przy tych 1500 obrotów. Ok, jak dodam gazu, to słychać, że to klekot. Fajnie słychać kręcące się turbo, wkręcające się turbo. Ok, około 1500 obrotów zaczyna być słychać, że wkręca się turbina. I on wstaje i pcha ten moment. Matko Boska, jakie dziwne wrażenie, jak to diesel w Civicu, w Hondzie to jeszcze pół biedy, ale w Civicu? Okej, czuć, że on jest... Oj, czuć i to bardzo czuć. Dużo bardziej się buja, dużo bardziej się kiwa. Ta reakcja też jest dużo późniejsza. I w zakręcie też czuć, że mamy dużo cięższy ryj. Naprawdę. Nie spodziewałem się aż, no w sumie dobra, 150 kg na przedniej osi, to musi być duża różnica. Strasznie dziwne wrażenie siedzenia w Hondzie i wkręcania ją przy 2000 obrotów na taki moment. Dobra, tamto to było Civic. To nie jest Civic, to jest Ufok, po prostu. Według katalogów diesel jest o 0,2 sekundy szybszy. Przyspieszenie do setki w dieslu powinno wynosić 8,7 sekundy, w benzynie 8,9 sekundy. I powiedzmy z 30 na godzinę musimy szybko śmignąć. Ok, trochę go przylagowało. Nie wiem, do ilu go tu ciągnąć, do 4000. Dobra, na pewno dużo mocniej gniecie w fotel i chyba jest szybszy. W sumie tutaj mamy 340 Nm, w benzynie 175, chociaż w benzynie ten moment też jest fajnie rozłożony. Naprawdę, gdyby nie to, że widzę ten sam kokpit przed sobą, powiedziałbym, że jadę zupełnie innym samochodem. Kontrola trakcji wyłączona. Chyba trochę go za długo przeciągnąłem. No dobra, jest szybki. Ten diesel naprawdę daje radę ciągnąć tą masę. Nie ma z tym większego problemu. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze raz 0-100. Dobra, fajnie chyba go skleiłem. Może trochę za mało gazu na starcie. Górka, nie górka, on nie pyta, on po prostu ciągnie. Jeśli chodzi o spalanie w dieslu, właściciel mówi, że są to okolice 5 litrów, jeśli chodzi o trasę. Wydaje mi się, że przy tej pojemności i tej masie jest to jak najbardziej do wykonania i przy takiej 6-stopniowej skrzyni. Dobra, widzę, że jest to jednak inna skrzynia, jeśli chodzi o przełożenia, bo przy 110 na godzinę mamy 2000 obrotów. Tak więc jest to skrzynia dłuższa. No co zresztą ma sens jak na to, że jest to diesel. Ale jest dosyć naprawdę kulturalny ten diesel. Nie klekocze, nie telepie tym samochodem. Ciekawa sprawa, naprawdę ciekawa sprawa. Przechodząc do szybkiego podsumowania. Koszty. Rozpiętość, jeśli chodzi o zakup swojego egzemplarza, jest dość szeroka. Od większych kilku do nawet 30 kilku tysięcy złotych. Oczywiście nie mówię tu o Type RC. Ta cena przede wszystkim podyktowana jest rokiem, stanem, wersją wyposażenia. Natomiast za kwotę kilkunastu tysięcy złotych kupimy już całkiem fajny egzemplarz z racjonalnym przebiegiem i fajniejszym wyposażeniem. Części są dostępne, są tanie,
Auto jest raczej bezawaryjne, no i największym ryzykiem, jeśli chodzi o zakup, będzie oczywiście wybór diesla pod kątem kosztów, ponieważ pomimo, że te silniki są raczej bezawaryjne, no to pamiętajmy, że jest to już pojazd, jeśli chodzi o te najstarsze wypusty, pełnoletni. Tak więc jak już się coś zacznie sypać, to może nas to mocno zaboleć po kieszeni. Jeśli chodzi o RUDOM, to UFO bardzo problematyczne nie jest. Może dlatego, że po prostu jeszcze nie jest wystarczająco stare. Jeśli chodzi o gnicie, to może gnić tylna belka i dach w miejscu łączenia z szybą czołową, natomiast bez problemu znajdziecie egzemplarze w przyzwoitym stanie blacharskim. Poza tym bardzo rozsądne zapotrzebowanie na paliwo i do tego UFO dosyć mocno trzyma cenę, tak więc ode mnie to jest taka dziewiąteczka, mocna dziewiątka. Unikałbym tylko wersji z iShiftem. To dobre auto dla świeżaka. W pierwszej chwili pomyśli się, że no przecież oczywiście, tym bardziej, że nie da się polemizować z tym, że nowsze samochody są z gruntu bezpieczniejsze, bardziej wspierają kierowcę podczas jazdy. Problem pojawia się natomiast, jeśli chodzi o silniki. 1.4 o mocy 83 koni mechanicznych no odrzuciłbym z marszu. Z benzyn pozostaje więc 1.4 o mocy 100 koni, które UFO-ka napędzi do pierwszej setki w około 13 sekund. No i później mamy 140 koni, silnik 1.8, który może już trochę za bardzo kusić. 140 koni w takiej budzie na start to jest trochę za dużo, natomiast 100 koni w takiej budzie na start, czy kiedykolwiek, to jest z kolei trochę za mało, bo uważam, że za wolne samochody wcale nie są bezpieczniejsze, tym bardziej jeśli na przykład chcemy wyprzedzić. Brakuje tu takiego złotego środka, takiego 120-konnego 1.6. Problematyczna też może okazać się widoczność z tyłu, jeśli chodzi o wyczucie auta, jakieś cofanie, bo to zakrzywienie plus spoiler przechodzący przez sam środek tylnej szyby no tą widoczność zdecydowanie zaburza i zniekształca. Na szczęście większość egzemplarzy wyposażona jest albo w kamerę cofania, albo chociaż w czujniki cofania. No i sama cena wejścia, to znaczy zakupu, mogłaby być trochę niższa, natomiast no mniej niż 8 dać nie mogę. Czy UFO to dobre auto na daily? No kurczę, chyba idealne. Walisz trasy, bierzesz diesla. Kręcisz się w koło komina, bierzesz benzynowe 1.8. Spalanie, jeśli chodzi o diesla, 5-5,5 litra. Jeśli chodzi o benzynę, 7-8 litrów. Przy ekonomicznej oczywiście jeździe. Do tego wygoda, komfort, cisza, przestrzeń, jeśli chodzi o tylne rzędy, przestrzeń, jeśli chodzi o przestrzeń bagażową, możliwość podniesienia tylnych foteli. Do tego tempomaty, klimy, w tym nawet dwustrefowe, tanie części, tania eksploatacja. No nie ma innej możliwości niż przyznać tutaj dym. Fan z jazdy. I tutaj, tak jak słyszeliście, muszę bardzo wyraźnie oddzielić od siebie te silniki, jeśli chodzi o diesla i jeśli chodzi o benzynę. No a jeśli chodzi o 1.4, no to już w ogóle musi być mordęga. Jeśli chodzi o benzynę, naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Swoją dynamiką, swoją zwartością, swoją responsywnością. Tak od około 4,5-5 tysiąca obrotów na minutę czuć, że ten silnik zaczyna wstawać. Czuć tego VTEC-a. Co prawda on tak nie kopie nagle, ale czuć, że ten silnik tak zaczyna oddychać pełną piersią, albo właściwie pełnym airboxem. Z samochodem bardzo fajnie się można zgrać. No, naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Jeśli zaś chodzi o diesla, tam z marszu czuć, że jest to pojazd znacznie cięższy. Ten samochód cały jest taki bardziej rozbujany, rozchwiany. Generalnie chyba diesel z marszu odbiera trochę fanu z jazdy i generalnie fanu z życia. Dużo bardziej ufałem benzynie, siedząc w środku. Dieslowi przyznałbym taką 5, może 6. Jeśli chodzi o benzynę, to taką solidną 8. Tak więc uśredniając 7. No i klimat. UFO zdecydowanie rzuca się w oczy, natomiast z drugiej strony jeszcze chwilę temu jeździło tego naprawdę sporo i bardzo często był to klient z przypadku, który po prostu chciał nie za duży, solidny samochód. Z trzeciej natomiast strony Honda już seryjnie zadbała o pewne smaczki, na przykład takie agresywne końcówki wydechu, co ważne nie fejkowe, czy generalnie cały ten wygląd. Mamy te blendy z tyłu, które tak fajnie nawiązują do tych starych japońskich konstrukcji. Z piątej strony jest to po prostu użyteczny, przednionapędowy kompakt. No i może jest to konstrukcja też trochę za nowa, no bo co to ma raptem 15-20 lat, ale generalnie trudno się wylosowało. No dałbym tu taką 4. Na zakończenie dodam tylko, że Civic 8 generacji wywarł na mnie dużo lepsze wrażenie niż się tego spodziewałem. To znaczy po nagraniu, po pojeżdżeniu nim, po przyjrzeniu się temu wszystkiemu z bliska, zyskał w moich oczach. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat UFO-ka. Będę również bardzo wdzięczny za udostępnianie tego materiału. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.